Witam serdecznie w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach. Tym razem zajmiemy się przygotowaniem nowego KTM 1290 Super Adventure R do turystyki offroadowej większego i mniejszego kalibru, który zastąpi dotychczasowego KTM 1090 Adventure R. Jeśli interesuje Was co, jak i dlaczego wybrałem, albo jakieś szczegółowe porównanie tej maszyny z poprzednią generacją, to dajcie znać, mogę dla Was nagrać informacje z pierwszej ręki. Roboty z dostosowaniem takiego motocykla pod siebie jest wbrew pozorom całkiem sporo, także przechodzimy od razu do rzeczy. Pokażę Wam, co według mnie po kilku latach jazdy ciężką krową w terenie warto zmienić, żeby znacznie lepiej nadawała się na zbyry. Oczywiście, jeśli ktoś kupuje taką maszynę do jazdy po tak zwane bułeczki, bo mu się po prostu podoba, to jak najbardziej ma przecież takie prawo, ale 90% tych modyfikacji nie będzie mu potrzebnych. Także proszę nie traktować tego jako poradnika, co ja uważam, że wszyscy inni powinni sobie zmienić w swoich motocyklach, a tylko i wyłącznie pokazanie tego, co ja zmieniam u siebie, żeby mieć maszynę przygotowaną na przygody w moim wydaniu. Od razu na dzień dobry powiem Wam o jednej z najważniejszych rzeczy do dostosowania lub zmiany, jeśli chcemy jeździć dowolnym motocyklem w terenie, czyli o zawieszeniu. Temat być może da się ignorować, jeśli jeździmy super wolno i zachowawczo, a terenem nazywamy po prostu przejazd po utwardzonej drodze szutrowej. Jeśli jednak motocyklem ładujemy się na duże dziury i doły, korzenie, kamienie, jakieś małe hopy i potrafimy przy tym zachować już jakąś prędkość, szybciutko okaże się, że musimy coś zrobić w tym temacie. Jeśli ktoś jest relatywnie lekki, to ma w tym przypadku farta, bo najpewniej wystarczy mu prawidłowe ustawienie sagu statycznego oraz do jazdy, plus trochę zabawy klikaczami kompresji i odbicia. Chyba że motocykl jest naprawdę budżetowy i ma chińskie gumy zamiast sprężyn oraz zero regulacji. W moim przypadku niestety fabryczne zawieszenie niemal zawsze nie domaga, bo przy wadze około 110 kg jestem daleko poza średnią zakresu sprężyn, które w konfiguracjach fabrycznych oscylują najczęściej w granicach 75-85 kg. Do tego dochodzą jeszcze u mnie zawsze porządne gmole, płyta pod silnik, lampy i dwie torby na gmolach, czyli robi się niemal 130 kg obciążenia. To wszystko na jednodniówkach, a nie jak jesteśmy spakowani na dłuższy wyjazd. W tej 1290 tył dali dość mocny i z bardzo szerokim zakresem regulacji, zapewne żeby umożliwić jazdę we dwójkę i ze sporą ilością bagażu. Także po regulacji dałem radę ustawić sobie sagi na prawidłowy poziom, czyli statyczny na 10% i do jazdy na 30% i to przy skręceniu napięcia wstępnego sprężyny na około 58% jego możliwości, zostawiając jeszcze sporą możliwość dalszej regulacji. Przód niestety, jak zawsze porażka, nawet przy skręceniu wszystkiego na maks, jestem daleko poza zakresem i co chwilę przy byle przeszkodach dobijam lagi na zero. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś podnieść tak ciężkim motocyklem przednie koło przed przeszkodą, będąc w luźnym terenie na zapadniętych sprężynach, ale robi się to momentami niewykonalne. Do zrobienia mam więc wymianę sprężyn na dużo mocniejsze oraz modyfikację zaworków, żeby regulacja kompresji oraz odbicia działały prawidłowo. Ewentualnie wymienię po prostu całe wkłady, czyli kartridże, z dobranymi do nich sprężynami na zakres 120-130 kg. Wychodzi wtedy trochę drożej, ale robota jest dość prosta, można to bez problemu samemu ogarnąć. Aktualnie jestem w trakcie wyboru najlepszego rozwiązania, także w tym filmie jeszcze tego nie zobaczycie, ale musiałem o tym wspomnieć, bo zdecydowanie za mało się o tym mówi w stosunku do tego, jak jest to ważne i jak bardzo zmienia motocykl. Maszynka jest dość świeżo po dotarciu, bo w tym momencie na nagraniu miała dopiero zrobione pierwsze 2000 km. Wszystko lightowe trasy po asfalcie bez żyłowania silnika. Jako że chciałem zajrzeć do oleju po drugim 1000 i zajrzałem, to zaleję ją teraz świeżą oliwą z nowym filtrem i dam nowe o-ringi. Rzucimy sobie też zaraz okiem na filtr powietrza, bo jest tam jeszcze fabryczny papieżak. Wymiana oleju jest identyczna jak w poprzedniej generacji 1290, 1190 i 1090. Ten sam olej, ta sama ilość oleju, ten sam filtr oleju i dokładnie ta sama robota. Odkręcamy dwa korki spustowe i dekielek filtra oleju, wyciągamy sitka z magnesami i je czyścimy, wyciągamy filtr oleju i go wymieniamy na nowy. Na pokrywkę filtra oleju oraz co ważniejsze na śruby spustowe dajemy nowe gumowe o-ringi. Wkręcając śruby na wcześniej użytych uszczelkach już dwukrotnie w dwóch różnych dużych KTM-ach widziałem, że się później w tym miejscu poci i to przy prawidłowym dokręceniu śrub zalecaną przez producenta siłą. Koszt o-ringów jest żaden, za woreczek kilku sztuk zapłaciłem parę złotych, także szkoda czasu na wracanie do tematu, jak się okaże, że cieknie, bo oszczędziliśmy 80 groszy. Worek wlewu znajduje się tu pod taką plastikową osłoną. Zgodnie z zaleceniem producenta wlewam najpierw 3 pierwsze litry oleju, uruchamiam maszynę i sprawdzam, czy nigdzie się nie poci. Odmierzam sobie brakującą część oleju, podlewam, odpalam na chwilę.
gaszę go i daję oliwie chwilę, żeby spłynęła. Sprawdzam poziom na okienku. Jeśli jest za mało, powtarzamy poprzedni krok. Jeśli jest ok, kończymy robotę. Jeśli chodzi o filtr powietrza, to mamy tutaj do czynienia z mokrym snem wszystkich posiadaczy modeli poprzedniej generacji, przynajmniej tych, którzy sami serwisowali swoje maszyny, bo filtr powietrza wymienia się wreszcie w kilka minut i nie trzeba rozkręcać połowy motocykla i zrzucać baku. Jak można było tak zaprojektować motocykl do jazdy w terenie, gdzie serwis filtra powietrza to jedna z podstawowych czynności wymagająca regularnego powtarzania. Tutaj wystarczy odkręcić schowek i pod nim mamy od razu pokrywę filtra, kolejne 4 śrubki i jesteśmy na miejscu. Wyciągamy ramkę i filterek, fabryczny papieżak jest jeszcze we wzorowym stanie, także nie będziemy go bez sensu wyrzucać, kilka tras w terenie zaraz go załatwi i wtedy podmienimy go sobie na nowy, nasączany gąbkowy. Swoją drogą filtr powietrza też jest tu identyczny jak w 1090, ma ten sam kod produktu. To tyle jeśli chodzi o czynności serwisowe, sprzęt jest nowy i aktualnie nie wymaga żadnych innych działań z mojej strony. To, czego KTM w dalszym ciągu po tylu latach nie poprawił w swoim flagowym modelu do podróżowania, to brak jakiegokolwiek miejsca do zamontowania własnego systemu nawigacji, czy to w postaci smartfona, tableta z Androidem, czy dedykowanego urządzenia. Chyba nie ciężko się domyślić, że niemal każdy użytkownik tego motocykla będzie chciał coś tu sobie założyć, tylko nie ma gdzie. Pozostaje przypiąć sobie sprzęt na środku kierownicy w pozycji tak niskiej, że na siedząco musimy opuszczać wzrok, żeby zobaczyć ekran, a na stojąco wymaga to już całej gimnastyki. Proponują oczywiście swoje rozwiązanie problemu za jedyne 300, ale jest to kawałek plastiku montowany 2 śrubkami do stelaża szyby, przez co wibruje i trzęsie się jak wściekły podczas jazdy. Co więcej, podnosząc i opuszczając szybę, jeździmy również cały czas nawigacją w górę i w dół. Na równym asfalcie jest źle, a w terenie to jest tragedia. Lipa, ale nic innego się nie spodziewałem. W poprzedniej generacji było podobnie i trzeba sobie było radzić inaczej. Najlepszym rozwiązaniem zarówno wtedy, jak i teraz jest założenie sztywnej aluminiowej ramki pod zegary, z której wychodzą ramiona do gwintowanej poprzeczki o średnicy 12 lub 22 mm. Taki uchwyt jest całkowicie stabilny, można na niego założyć wszystko, co nam przyjdzie do głowy i kosztuje mniej niż połowę tego plastikowego wąsa od KTM-a. Rozwiązanie w 100% sprawdzone z mojej 1090, także tutaj nawet się 2 razy nie musiałem zastanawiać. Żeby nie cudować, kupiłem również najmniejszy, jaki udało mi się znaleźć, aluminiowy uchwyt na poprzeczkę z otworami montażowymi bezpośrednio pod mojego Garmina. Można oczywiście się złapać jakimś na przykład ram mountem, ale wtedy nawigacja odstaje nam od poprzeczki niepotrzebnie kilkanaście dodatkowych centymetrów, a z taką kostką siedzi prawie na poprzeczce. Jak już sobie ładnie wszystkie kąty i odległości ustalimy, przykręcamy uchwyt z bazą Garmina na gotowo. Warto użyć średniego kleju, żeby nam się śrubki od wibracji kiedyś tam w przyszłości samoczynnie nie zluzowały. Zasilanie do nawigacji bierzemy sobie z fabrycznych przewodów przeznaczonych do podłączania akcesoriów. W tym motocyklu mamy 2 takie przewody z przodu i 2 na ogonie. Jeden komplet podaje zasilanie z akumulatora non-stop, drugi działa po zapłonie. Do nawigacji wybieramy oczywiście ten drugi, uruchamia się nam wtedy samoczynnie wraz z włączeniem zapłonu i również sama wyłącza, gdy go gasimy. W tej 1290 przewody z przodu są pod prawym panelem, nie za lampą jak było w poprzedniej generacji i tam, żeby cokolwiek do nich podłączyć, musieliśmy rozbierać całą michę i wyciągać klosz. Zarabiam wtyki na przewodzie od Garmina i podłączam się pod fabryczne zasilanie. Złapałem sobie jeszcze jedną dodatkową linię, pod którą będę podłączał później mój magiczny głośniczek. Ukrywam przewody pod plastikami, wszędzie jest wystarczająco miejsca, żeby go sobie ładnie przeprowadzić. Wszystko działa jak należy, mamy zasilanie nawigacji po zapłonie. Na koniec zakładam nową przyciemnioną szybę, jest to wersja króciutka, która w trasie coś tam trochę daje, ale przede wszystkim nie przeszkadza podczas jazdy po zbyrach. Zakładając ogromną szybę do samego czoła, rozwalicie ją sobie o twarz przy pierwszym stromym podjeździe na stojąco lub przypadkowym podbiciu przedniego koła na przeszkodzie. Nie, że się chwalę, ale widziałem taką akcję na żywo. Jak już grzebiemy w tym rejonie, to zabezpieczymy sobie ekran motocykla folią, bo dali tutaj naprawdę spory telewizor. W tej chwili jest on jeszcze nieskazitelny, więc to najlepszy moment, by o niego zadbać. Na Garminie mam z kolei naklejone szkło ochronne i to była bardzo dobra decyzja. Podczas jazdy po zbyrach takie delikatne powierzchnie nigdy nie zostają nietknięte zbyt długo i to wcale nie musi być gleby, wystarczy gdzieś tu rzucić rękawicę w błocie czy w piachu i już ekranik porysowany. Oderwałem fabryczną folię, wyczyściłem szkło alkoholem i usunąłem wszystkie paproszki taśmą. Folię udało się na szczęście nakleić idealnie, bez żadnych bombli. Jako że oryginalne lusterka w tych motocyklach wytrzymują dosłownie jedno odłożenie maszyny na bok, to od razu podmieniam je na moje offroadowe z 1090. Te przy mocniejszym puknięciu się nie niszczą, bo się składają i dodatkowo można je zdejmować i zakładać w kilka sekund, jeśli tylko jest taka potrzeba. Fabryczną Yuasę AGM podmieniam na o połowę lżejszą baterię LiFe po 4 o dwukrotnie wyższej mocy rozruchu. Temat przetestowany już zarówno w Perle, jak i w 1090, jak do tej pory zero problemów, a to leci już przecież któryś rok. Jeśli komuś zależy na redukcji masy ulokowanej
ulokowanej wysoko w motocyklu, to zawsze jest to jakiś pomysł. Przy okazji zrobiłem ten sam patencik co w 1090, czyli założyłem złączkę szybkiego ładowania, którą wypuściłem w schowku pod siedzeniem. Dzięki temu nie musimy zdejmować siodła ani żadnych innych bagaży z kanapy, żeby podładować baterię. Chciałem również przełożyć moje obniżane i powiększane sety raili, bo gniazda oba motocykle mają identyczne. Początkowo było to jednak możliwe tylko w ustawieniu gniazd wyższym, ponieważ w drugą stronę w lewego seta uderzała stopka. Jak się okazało, zmienili położenie i mocowanie stopki w stosunku do poprzedniej generacji i ludzie ogólnie mają teraz ogromny problem, żeby znaleźć jakiekolwiek duże obniżane sety do offroadu do tego modelu. Nie mogłem tematu tak zostawić, także po założeniu płyty wymierzyłem, ile dokładnie brakuje, żeby było dobrze. Okazało się, że dosłownie 5 mm powinno załatwić sprawę. Mam trochę różnych ścinek stalowych, także przymierzyłem płytę piątkę i rzeczywiście problem zniknął. Odrysowałem więc gniazdo na stali oraz oznaczyłem otwory na śruby, wyciąłem ręcznie z grubsza potrzebny kształt. W przypadku robienia takiego dystansu nie ma sensu bawić się w wycinanie maszynowe, bo milimetry nie grają tu żadnej roli, to tylko podkładka. Wywierciłem otwory pod obie śruby, przeszlifowałem krawędzie oraz płaszczyznę i pomalowałem całość na czarno. Dobrałem nowe śruby z uwzględnieniem zwiększonej grubości mocowania seta o te 5 mm, założyłem i wszystko pasuje jak ta lala. Można się bujać na setach obniżonych o pełne 35 mm. Super sprawa dla mocno podgiętych kolan, gdy siedzimy i poprawa ergonomii pozycji na stojąco. Do obniżonych setów musimy sobie także podregulować położenie dźwigni tylnego hamulca oraz zmiany biegów, tak żebyśmy mieli ją w optymalnym miejscu zarówno gdy stoimy, jak i siedzimy. Żebyśmy mogli usunąć stopkę centralną, zaczynamy od założenia tzw. rolek wahacza, czyli stałych elementów, za które będziemy podnosić tył motocykla stojakiem na kółkach. Fabrycznie motocykl nie jest wyposażony w uchwyty tego typu. Gdy podniesiemy mu tyłek za rolki, możemy złożyć stopkę centralną i przystąpić do jej demontażu. W pierwszej kolejności luzujemy śrubę naciągu sprężyny stopki, kręcimy, aż zacznie wisieć zupełnie luźno. Wtedy wystarczy odkręcić 3 śruby trzymające stopkę do ramy motocykla, jedna jest od naciągu i 2 są od ramion stopki. Mamy wszystko zdjęte. Gmole dolne, górne i płytę pod silnik do tego motocykla wybrałem firmy Outback Motortech, czyli chyba jedynego producenta, który projektuje ochronę każdego motocykla, rzeczywiście nim rzucając na lewo i prawo. Przepatrzyłem przeróżne opinie i ich produkty cieszą się uznaniem wśród miłośników jazdy po zbyrach z całego świata. Fabryczna płyta pod silnik KTM niestety gnie się w rękach i jest zamontowana na 2 delikatnych wąsach z blaszki pod silnikiem, do których złapali ją śrubami i szósteczkami. Zupełnie nie nadaje się do jazdy w terenie, może pełnić jedynie funkcję ozdobną i chronić przed kurzem. Montaż całego zestawu zaczynamy od paczki z gmolami dolnymi, w której znajduje się stelaż centralny. Będzie on łączył wszystkie 3 elementy i pozwalał na lepsze rozkładanie sił uderzeń podczas upadków oraz odkładania motocykla na bok. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to odpuścić śruby mocujące amortyzatora skrętu. To właśnie na jego mocowaniach będziemy łapać górną część stelaża. Podkładamy stelaż między ramę motocykla a mocowanie amortyzatora skrętu i musimy zrobić nie lada sztuczkę cyrkową, bo jedną ręką musimy celować otworami od stelaża, drugą ręką otworami od kopyta amortyzatora skrętu, a trzecią ręką przekładać śruby i je przykręcać. Jak ktoś nie ma 3 rąk, to tak jak ja się trochę pomęczy, ale w końcu na pewno się uda. Dobra wiadomość jest taka, że po tych pierwszych 2 śrubach dalej już jest wszystko z górki. Na wszystkie śruby i śrubki z tego zestawu ochronnego dajemy niebieskiego Loctite'a lub dowolny inny klej do gwintów o tej samej sile i na początku łapiemy je tylko delikatnie na kilka obrotów gwintów, żeby wszystko sobie dalej luźno wisiało. Teraz bierzemy połówkę obejmy z odpowiednimi śrubami i jedną stronę dolnych gmoli. Przyłapuję sobie najpierw delikatnie dolne mocowanie, tak żebym nie musiał cały czas trzymać tych rurek w powietrzu. Teraz przekładam i łapę plecy obejmy 4 śrubkami. Wszystko to samo powtarzam po drugiej stronie motocykla. Teraz łapię obie strony gmoli do centralnego stelaża. Sprawdzam, czy wszystko ładnie pasuje i biorę się za dokręcanie. Robię to w 2 etapach. Pierwszy, żeby wszystkie śruby były dokręcone i nie miały już żadnego luzu, a drugi już kluczem dynamometrycznym z zadaną przez producenta siłą na gotowo. Wszystkie śruby 8 kręcimy na 23 Nm, a małe 6 od obejm na 10 Nm. Tak samo będzie we wszystkich pozostałych elementach tego zestawu. Upewniam się na spokojnie, czy żadnej śrubki nie pominąłem i czy gmole mają wszędzie prawidłowy dystans do plastiku. Wszystko jest ok, także przechodzimy do założenia płyty pod silnik. Jest kawał solidnej
solidnej michy, spawy wyglądają dobrze, grubość aluminium rzeczywiście wynosi około 5 mm, czyli jeszcze milimetr więcej niż inne już naprawdę solidne płyty pod silnik, których do tej pory w różnych motocyklach korzystałem. Jeśli ta dodatkowa grubość ma się gdzieś przydać, to na pewno właśnie w takich maszynkach ważących ponad ćwierć tony. Oprócz zabezpieczenia przed uderzeniami kamieni oraz korzeni podczas jazdy, zdarza się czasem powiesić motocykl na brzuchu i wtedy taka płyta musi wziąć na siebie całą masę motocykla plus jeszcze nas. Nie ma więc lekkiego zadania. Mamy tutaj uchwyt, również wycięty z płyty piątki, który będziemy przykręcać pod mocowanie podnóżków kierowcy. Do jego 4 otworów będziemy z kolei przykręcać tył samej płyty. Przód płyty łapiemy w 2 miejscach do dolnej części wcześniej już zamontowanego stelaża centralnego. Montaż jest bardzo prosty, ale wymaga odkręcenia podnóżków oraz ich mocowań. Tak jak wcześniej, wszystkie śruby łapiemy sobie tylko delikatnie na kilka obrotów, tak żeby całość wisiała dosyć luźno. Każdy element dokręcamy na gotowo dopiero, gdy wszystkimi śrubami przejdziemy osiowo do gwintów. Jeśli każdą jedną śrubę będziemy od razu dowalać na maksa, całkowicie uniemożliwimy sobie prawidłowe spasowanie tych elementów. Jak już mamy wszystkie połączenia na miejscu, pociaśniamy śruby, a następnie przelatujemy je wszystkie dynamem na prawidłowe newtony. Płyta zamontowana bez najmniejszych problemów. Mamy zachowany dobry dostęp do prawego korka spustowego oraz filtra oleju. Niestety lewy korek jest całkowicie zasłonięty, więc nie będzie możliwości wykonywania serwisu olejowego bez wykręcenia tamtych 2 śrub z przodu płyty i tych 4 maluszków od spodu, żeby można było ją opuścić. Nie jest to zaskoczenie, bo nie widziałem jeszcze nigdy solidnej płyty pod silnik, której nie trzeba byłoby zdejmować do wymiany oleju. Przechodzimy do gmoli górnych. W parce mamy rurki lewe i prawe oraz poprzeczkę. Są to najbardziej solidne górne gmole, jakie widziałem. Miałem zestaw Hepco Becker oraz Turatech do 1090 i tam służą one głównie jako wieszak na lampy, bo są montowane na obejmy z delikatnych blaszek i skręcone ze sobą jedynie na froncie. Wyginały mi się po każdym odłożeniu motocykla, nawet w miejscu. Tutaj górne rurki łączymy ze sobą pod lampą, dodatkowo łapiemy je do poprzeczki przykręconej do stelaża centralnego i jeszcze na 4 śruby 8 po każdej stronie gmoli dolnych. Siły i stabilności takiego łączenia nie ma nawet jak porównać do tamtych jednostronnych opasek z cienkiej blaszki. Oczywiście gmoli na razie chwalić nie mam za co, zdam wam raport jak przejdą próby w boju. Zaczynam od przykręcenia poprzeczki do stelaża centralnego, następnie zakładam lewego i prawego gmola, łapiąc je do tej poprzeczki i później do gmoli dolnych po każdej stronie. Na koniec łączę je ze sobą na froncie. Tak jak zawsze na początku wszystko złapane luźno na kilka obrotów, po spasowaniu dokręcone ciaśniej i na koniec wyklikane dynamem. Montaż gmoli górnych odbył się bez żadnych problemów. Przy okazji odkryłem bardzo fajną ciekawostkę. Gmole górne mają przygotowane otwory do zamontowania akcesoryjnych lamp. Dzięki temu nie trzeba dawać żadnych obejm na okrągłe rurki i można je bardzo dobrze wpasować w obrys motocykla. Niby drobiazg, ale świetna sprawa, która zresztą za moment idealnie nam się przyda. Jeszcze jedna ciekawostka, jaką zauważyłem. Na każdym opakowaniu był kod QR, po zeskanowaniu którego wyświetlała mi się szczegółowa instrukcja montażu każdego elementu. Nie broszurki, tylko całe filmy na YouTubie krok po kroku, która śrubka gdzie, w jakiej kolejności i z jaką siłą w moim konkretnym motocyklu. Super sprawa, szczególnie dla osób, które jakiekolwiek narzędzia mają w rękach tylko od święta i obawiają się, czy przykręcenie kilku rurek nie przerośnie ich możliwości. W każdym razie cały zestaw ochronny mamy założony i gotowy na zbyry. Zestaw ochronny ramy motocykla brzmi bardzo poważnie, a chodzi tak naprawdę o 2 plastikowe osłonki, które zapina się na ramę tam nisko przy nogach, żebyśmy jej po prostu aż tak nie orali buciorami w terenie. Po zakupie 1090 też chciałem coś takiego założyć, niestety do tamtej maszyny nikt tego nie produkował. Po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów, w tym bardzo duża część po zbyrach, rama wygląda tak, jest to normalne i jest to wyłącznie kwestia estetyki. Motocykl nie jest oczywiście w żaden sposób uszkodzony, bo ma wytartą farbę od trzymania go butami. Zestaw takich 2 oryginalnych osłon kosztuje niewiele ponad 100, także można je założyć i zobaczymy, ile posłużą. Chciałem też założyć osłony dekli silnika, bo też się mocno drapią od buciorów w terenie. Zamówiłem coś na wzór tego, co zakładałem do tryplaka. Niestety przysłali osłony, które nie pasowały na głębokość, nie miały żadnych dystansów dla śrub i powodowały zaczepianie się dźwigni hamulca. Odesłałem dziadostwo i Chińczyki oddali kasę. Zamówiłem w to miejsce zupełnie inną osłonę, która powinna pasować. Nie plastikowa, tylko aluminiowa. Chińczyk oczywiście znowu dał ciała, bo w woreczku były tylko 3 z 4 potrzebnych dystansów, ale jako że osłona pasuje idealnie, a dorobienie jednego dystansu to żaden problem, postanowiłem to zostawić. Muszę tylko się wstrzymać do zmiany oleju, ponieważ żeby ją założyć, trzeba odkręcić wszystkie śruby dekla oprócz górnej i leje się wtedy olej na podłogę całym strumieniem. Oczywiście wiem, że można motocykl położyć na boku na kartonach i wtedy to sobie podmienić, ale nie mam tu teraz miejsca na takie akrobacje. Nie chce mi się przestawiać połowy garażu tylko z tego powodu. Będę to zakładał, ale przy najbliższej okazji.
Osłona lampy, jak i wiele innych elementów zasadniczo niepotrzebnych na asfalcie są u mnie niezbędne z oczywistych przyczyn. O ile plastiki czy inne drobiazgi możemy sobie naprawiać bądź wymieniać za relatywnie rozsądne kwoty, o tyle konieczności wymiany takiej lampy byłoby zdecydowanie najlepiej za wszelką cenę uniknąć. Kolejne rozwiązanie w 100% sprawdzone z mojej 1090, czyli po prostu aluminiowa kratka zabezpieczająca przed uderzeniami gałęzi i wszelkich innych niechcianych obiektów. Kratki mają ten plus, że są bardzo lekkie, a można je wyginać, odginać, wielokrotnie malować, szlifować, a w razie konieczności zdejmuje się je i zakłada dosłownie w 2 sekundy. W poprzedniej maszynie przez cały okres użytkowania nie miałem z nią żadnych problemów. Tutaj lampa jest zupełnie inna, a więc wiadomo, że i montaż będzie nieco odmienny. Pod plastikową osłoną instalujemy blaszkę z zaczepem dla maski, a jej 2 dolne bolce wkładamy w dokręcone koło lampy gniazda z gumowymi wkładami. W praktyce, ponieważ jest to Chińczyk za 140 zł, a nie oryginał za 600, musiałem sobie popodginać na imadle te blaszki, żeby uzyskać lepsze kąty i prawidłowe sztywne obsadzenie maski, tak żeby nie dotykała do szkła lampy. Po założeniu prosto z pudełka była lipa z kątami i odległościami, drapałaby klosz podczas jazdy. Dodatkowo te srebrne wąsy i srebrna blaszka łącząca obie połówki mi nie podeszły ze względów estetycznych, także przemalowałem je na czarny mat z delikatną strukturką, co nadało całości dużo lepszy wygląd. Po tych kilku zmianach i przetestowaniu w terenie jestem zadowolony, maska siedzi sztywno niezależnie od prędkości i odbija gałęzie od tej wycudowanej lampy. Przy tej cenie złego słowa nie mogę powiedzieć. Do bestii postanowiłem założyć prawdopodobnie najmocniejsze dostępne aktualnie w sprzedaży światła akcesoryjne z homologacją drogową, czyli lampy firmy Lone Rider. Nie jest to w żadnej mierze rozwiązanie budżetowe, bo każda lampka kosztuje około 1500 zł, plus jeśli chcemy korzystać z wszystkich ich funkcji, to powinniśmy jeszcze szarpnąć sterownik za kolejnego tysiaka. Mimo tego zwróciły moją uwagę, ponieważ rzeczywiście trzeba przyznać, że jak na lampki to jest to dość wyjątkowy i sprytny wynalazek, który po prostu chciałem przetestować. Na lampy akcesoryjne zwracam szczególną uwagę, ponieważ bardzo dużo jeździmy po nocy, praktycznie wszystkie powroty, nawet z jednodniówek, mamy zawsze w ciemnościach. Te światła są zrobione na bazie mocnych i sprawdzonych diod marki Osram i są to lampy typu combo, czyli łączą charakterystykę kilku różnych świateł w jednej obudowie. Łącznie zestaw generuje ponad 23 000 lumenów, także w nocy przed motocyklem powinno być widno jak nigdy dotąd. 4 dolne diody, każda po 10 W, to światła szerokie, pełniące również funkcje przeciwmgielnych, 4 górne diody, również każda po dychu, to światła długie. Po środku mamy 20W soczewkę dającą spota na 700 metrów i dookoła lampy mamy LEDowy pierścień pełniący funkcję zarówno świateł dziennych, jak i dodatkowych kierunkowskazów oraz świateł awaryjnych. Przy takiej mocy spodziewałem się, że lampy będą cięższe, ale sprawdziłem i rzeczywiście ważą po kilogramie. Ich średnica jest tylko o 10 mm większa niż tych okrąglaczków z 1090, czyli mają około 10 cm. Dla przypomnienia i porównania, mój zestaw z 1090 ma łącznie 59 W, co daje 5400 lumenów przy wadze ponad 1,5 kg. Tutaj przy niecałych 400 gramach więcej mamy jakieś 180 W mocy, dające 23 000 lumenów i multum innych funkcji. Nie wiem, czy pamiętacie, ale te największe, gigantyczne lampy Osram, które miały ponad 20 cm średnicy i ważyły 2,3 kg każda, miały 39 W mocy, z czego dawały 3000 lumenów. Każda z nich również kosztuje ponad 1000. Tutaj mamy ponad 2 razy tyle mocy, 4 różne rodzaje światła i to wszystko przy dwukrotnie mniejszych wymiarach oraz wadze. Także wygląda na to, że lekcję odrobili i cyferki wyglądają bardzo dobrze. Za konfigurację i prawidłową pracę tych świateł odpowiada sterownik Motocan, który dodatkowo robi za interfejs do PC-ta przez port USB. Bo tak, te światła konfigurujemy za pomocą komputera, ale po kolei. Zaczynamy od podłączenia sterownika do motocykla, podpinamy się pod gniazdo nazywane w instrukcji Euro 5 CAN bus z czerwoną wtyczką, które znajduje się na samym końcu ogona motocykla. Dodatkowo sterownik Motocan podłączamy bezpośrednio pod akumulator. Instalacja jest ekstremalnie prosta, bo oprócz tego, co już zrobiliśmy, będziemy jeszcze tylko podłączać jedną wtyczkę od świateł i koniec roboty. Jest to ogromny plus dla wszystkich osób, które nie potrafią albo po prostu nie chcą samodzielnie robić własnych obwodów z przekaźnikami, bezpiecznikami i dodatkowymi przełącznikami na kierownicy. Dzięki temu sterownikowi światło obsługujemy w całości fabrycznymi przełącznikami, nie przykręcamy już na kierownicę żadnych pstryczków, także rzeczywiście bardzo fajna sprawa. Ze sterownika wychodzi nam sporo dodatkowych linii, pod te światła wykorzystujemy tylko jedną z nich, reszta zostaje nam wolna do wykorzystania pod zasilanie i zarządzanie dowolnymi innymi akcesoriami, jak na przykład kolejne lampy dowolnego innego producenta, czy podgrzewanie siedzeń bądź manetek. Motocan podpinam pod komputer, instaluję jego oprogramowanie, robię aktualizację sterownika oraz jego rejestrację. Po tych zabiegach program wykrywa mi już wszystko, co mam podłączone pod sterownik, czyli w tym przypadku tylko te 2 lampy. Ilość funkcji i możliwości dostosowania tych świateł jest ogromna. Możemy tutaj zaprogramować osobno światła szerokie, długie, spota i dzienne. Ustalamy tutaj m.in. moc wszystkich tych świateł, możemy wybrać procentowo, z jaką siłą mają świecić, czy mają pracować jako dzienne, czy włączać się automatycznie ze światłami mijania, czy tylko razem z długimi. Możemy ustalić kolor światła
świateł dziennych, czy pierścień ma świecić na żółto-pomarańczowo, czy na biało, czy ma pełnić funkcję kierunkowskazów oraz świateł awaryjnych i czy ma cykać z awaryjnymi na zmianę, czy jednocześnie. Ustalamy również, czy spoty mają się odpalać od razu z długimi, czy załączać się dopiero automatycznie po przekroczeniu wybranej przez nas prędkości. Możemy zdecydować, czy gdy odpalamy kierunkowskaz, pozostałe diody mają na ten czas przygasnąć, żeby było go lepiej widać. Możemy też włączyć funkcję stroboskopu ostrzegawczego dla trzykrotnego wciśnięcia cyngla od długich oraz dla klaksonu i ograniczyć działanie świateł szerokich, długich i spotów tylko po odpaleniu silnika. Z taką konfiguracją i możliwością zarządzania wieloma innymi akcesoriami z jednego miejsca jeszcze się nigdy nie spotkałem. Dla mnie jest to bardzo proste, ustawiam wszystko na maksa pod długie i zasadniczo koniec tematu, ale jak ktoś lubi dubać i zmieniać co 5 minut, to ma tutaj pełne pole do popisu. To co ciekawe, konfigurację siły świateł szerokich oraz długich możemy odpalić sobie bez podłączonego komputera, przytrzymujemy strzałkę w górę na 5 sekund i później strzałkami regulujemy moc, z jaką chcemy, żeby świeciły. Tego typu bajerów Motokan daje jeszcze więcej. Przechodząc wreszcie do samej instalacji, jest dziecinnie prosta. Łapiemy sobie lampy albo dołączonymi w zestawie obejmami do gmoli, albo w dowolny inny sposób i miejscu, jaki sobie wymyślimy. Ja wykorzystuję fabryczne otwory od górnych gmoli. Oba przewody od lamp podłączamy do rozgałęźnika typu Y, który wpinamy już bezpośrednio do sterownika Motokan. To tyle, całe podłączenie lamp odbywa się tym jednym przewodem. Bardzo łatwo to sobie wszystko ładnie poukrywać i schludnie poprowadzić, by było całkowicie niewidoczne. Lampy dopiero co zamontowałem, także nie miałem jeszcze okazji w nocy z nimi pośmigać, ale to się oczywiście za moment diametralnie zmieni. Jeśli będziecie chcieli, to zdam wam relację, jak to świeci i przede wszystkim jak się te wszystkie cyferki przekładają na praktykę w porównaniu do mojego budżetowego zestawu w 1090. Dobra, glince już do was prawie pół godziny, także w tym miejscu zrobimy sobie krótką przerwę. W następnej części będzie się działo jeszcze więcej, bo oprócz sporej ilości przydatnych akcesoriów, nadamy wreszcie bestii odrobinę charakteru przez zmianę wydechu, będzie wymiana oraz szczegółowe porównanie dźwięku przed i po, nagrane dość dobrym rejestratorem w różnych warunkach. Zrobimy sobie także całą indywidualną okleinę z bardzo nietypową powłoką, zabezpieczającą plastiki i mocno zmieniającą wygląd całej maszyny. Na koniec ubierzemy jeszcze tego byczka w nowe bagaże na krótsze i dłuższe offroadowe wyjazdy. Jak zawsze dzięki, że jesteście i do zobaczyska niebawem. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.